Mnogość teorii spiskowych funkcjonujących na całym świecie może zadziwiać. Pojawiają się one przy każdym znaczącym wydarzeniu, takim jak głośny zamach, katastrofa albo śmierć znanej osoby. Opowieści o tajnych stowarzyszeniach czy ogólnoświatowych spiskach rozpalają wyobraźnię milionów ludzi. Obok tych dość prawdopodobnych są i te całkowicie absurdalne. Przedstawiam Wam dzisiaj najbardziej znane teorie spiskowe. Zapraszam do oglądania. Teorie spiskowe to nic innego jak przeciwstawianie się powszechnym przekonaniom. Funkcjonują od lat, jednak nigdy wcześniej ich rozpowszechnianie nie było tak łatwe jak teraz. Jest to ściśle powiązane z powszechnością dostępu do informacji, przede wszystkim internetu. Naukowcy są przekonani, że tworzenie teorii spiskowych wynika po prostu z natury ludzkiej. Ludzie czują się źle i niekomfortowo, gdy coś jest niewytłumaczalne, dlatego by zapewnić sobie dobre samopoczucie, dążą do tego, by dane zjawisko wyjaśnić i wytłumaczyć. Nawet jeśli nie ma to większego sensu, to i tak sprawia, że wraca poczucie kontroli. Ale dosyć tego gadania, przechodzimy do rzeczy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego brytyjska królowa, mając 95 lat na karku, wciąż żwawo się trzyma? Oczywiście jest to podejrzane. Ponoć według pewnego historyka swoje zdrowie zawdzięcza jedzeniu ludzkiemu. Teorię o tych niemoralnych praktykach żywieniowych monarchini wysunął już w 1973 roku filozof Hubert Hamdinger, zadziwiony niecodzienną witalnością królowej. Próbując wyjaśnić ten fenomen, stwierdził z przekonaniem, że Elżbieta II musi jeść ludzkie mięso, by być aż tak żwawa. Oczywiście nie on jedyny tak twierdził. Podobno wtórował mu jeszcze chociażby finansista Jim Willey, ale on dorzucał do tego rzekomy satanizm i zabijanie dzieci. Swoją teorię popierał statystykami. Za każdym razem, gdy królowa wybierała się z wizytą do Kanady, w niejasnych okolicznościach ginęły dziesiątki dzieci. Niejaki William Combes miał nawet być świadkiem, jak Elżbieta porywa dzieci z kanadyjskiej katolickiej szkoły w 1964 roku. Rodzina królewska do dziś nie potwierdziła jednak kanibalskich teorii na swój temat. To jedna z najbardziej znanych teorii spiskowych. Mówi ona o tym, że tak naprawdę światem rządzą potężne, wpływowe grupy. Według tzw. teorii spiskowych dziejów od końca XVIII wieku to właśnie te grupy stoją za większością istotnych decyzji politycznych, a władcy czy przywódcy danych krajów są jedynie marionetkami w ich rękach. Za te mityczne, potężne grupy wpływów uważa się na przemian iluminatów, masonów, Opus Dei, mędrców Syjonu albo grupę Bilderberga. Zdaniem osób wierzących w tę teorię do grup tych należą nie tylko wysoko postawieni i wpływowi politycy, ale także celebryci oraz najbogatsi ludzie świata: Justin Bieber, Kanye West, Madonna, Beyoncé czy David Bowie. Wraz z pojawieniem się na świecie COVID-19 zaczęły rozprzestrzeniać się informacje o tym, jakoby sieć 5G miałaby przenosić koronawirusa. Wyznawcy tej teorii spiskowej przekonywali, że mapa zachorowań na COVID-19 pokrywa się z mapą instalacji 5G. Doprowadziło to do tego, że na całym świecie niszczono i palono maszty telekomunikacyjne. W końcu głos zabrało WHO, oświadczając, że sieć 5G nie rozprzestrzenia koronawirusa. W listopadzie 1966 roku u Walta Disneya, nałogowego palacza, zdiagnozowano wyjątkowo groźnego raka płuc. Po przeprowadzonej natychmiastowej operacji usunięcia jednego płuca, twórca myszka Mickey zniknął z życia publicznego. Miał umrzeć na stole operacyjnym. Podobno, ponieważ miejska legenda mówi o tym, że w rzeczywistości został zamrożony pod kalifornijskim Disneylandem. Zahibernowany w temperaturze minus 180 stopni,
cierpliwie czeka, aż lek na raka zostanie wynaleziony. Zwolennicy teorii spiskowych uznali, że to Bill Gates jest winien powstania koronawirusa, a stworzył go rzekomo po to, aby czerpać korzyści ze szczepionki i przy okazji zaczipować całą ludzkość. Zdaniem wyznawców tej teorii, założyciel Microsoftu należy do tajnej grupy, której celem jest wdrożenie globalnego systemu kontroli. Teoria ta ciągle znajduje swoich zwolenników. Istnieje teoria spiskowa, wedle której światem miałaby rządzić grupa zmiennokształtnych jaszczuro-ludzi. Zgodnie z tym wierzeniem pochodzące z kosmosu jaszczury, zwane inaczej reptilianami albo gadami, przejęły władzę nad ludźmi, a większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Według tej teorii najbardziej wpływowe osoby na Ziemi to właśnie jaszczury. Reptilianami ponoć są wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, a także brytyjska królowa Elżbieta II. Jaszczury potrafią przybrać wygląd dowolnego człowieka, dzięki czemu łatwo im infiltrować i panować nad ludzkością. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku wynika, że aż prawie 12 milionów ludzi wierzy, że na świecie żyje elitarna klasa kosmicznych jaszczurów, która rządzi Ziemią. Wśród nich znany piosenkarz Justin Bieber. Niejaki Robert David Stell twierdzi, że NASA porywa dzieci, wywozi je na Marsa, a tam wykorzystuje je seksualnie, by później je zamordować, a z ich ciał tworzyć preparaty przeciw starzeniu. W dawnych czasach rzeczywiście wierzyło się w to, że ludzkie ciało jest w stanie zatrzymać procesy zachodzące przez upływ czasu, a takie praktyki stosowała choćby rodzina królewska w Wielkiej Brytanii. David, zapytany o to, czemu NASA wysyła dzieci akurat na Marsa, odpowiedział, że jak już są na Marsie, to nie mają żadnej alternatywy, muszą być niewolnikami w tamtejszej kolonii. Na szczęście NASA zabrała głos w tej sprawie i powiedziała, że na Marsie nie ma żadnych ludzi, tylko łaziki. Istnieją tacy, którzy wierzą, że smogi kondensacyjne zostawiane przez lecące z wysoką prędkością samoloty to tak naprawdę chemiczne opryski mające truć i kontrolować ludzi. Według zwolenników tej teorii samoloty celowo rozpylają substancje, które mają na celu blokowanie myślenia oraz redukcję populacji. Ich zdaniem w smogach rozpylane są m.in. wirusy, bakterie, grzyby, a także aluminium, tytan i poliwęglany. Jak ktokolwiek kiedykolwiek mógł uwierzyć, że istnieje coś tak kuriozalnego jak kangury? Poza tym Australijczycy próbują przekonać resztę świata, że te zwierzęta są bardziej niebezpieczne od pająków i węży. Zwolennicy tej teorii wierzą, że mieszkańców najmniejszego z kontynentów udają wynajęci przez NASA aktorzy. Część charakterystycznych krajobrazów została wygenerowana w komputerach, a turyści jeżdżący do Australii są wywożeni gdzieś do Ameryki Południowej. Natomiast teoria o nieistniejącej Finlandii pojawiła się w 2015 roku w serwisie Reddit, gdy użytkownik o pseudonimie Raregans zasugerował, że Finlandia jest sfabrykowaną masą lodową, a wymyślili ją Japończycy i Związek Radziecki w czasie zimnej wojny w celu zabezpieczenia praw połowowych na Morzu Bałtyckim. W rzeczywistości ludzie mieszkający na jej terenie mieliby być Szwedami, Estończykami i Rosjanami. Atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku na wieżę World Trade Center oraz Pentagon nadal budzi wiele emocji. Doczekał się też wielu teorii spiskowych. Według jednej z nich za zamachami nie stała Al-Kaida, lecz sam rząd Stanów Zjednoczonych, który chciał wykorzystać atak jako pretekst do wojny z Irakiem i Afganistanem. 7 lipca 1947 roku w Roswell w stanie Nowy Meksyk doszło do olbrzymiej katastrofy. Oficjalnie spadł tam balon meteorologiczny, jednak nie brakuje ludzi, którzy są przekonani, że w rzeczywistości rozbił się tam statek kosmitów. Wszystko dlatego, że po wypadku w miasteczku pojawiło się wojsko, co wzbudziło ogromne podejrzenia.
Zwolennicy tej teorii uważają, że kosmici znajdujący się na pokładzie nie przeżyli, a amerykańskie siły zbrojne przetransportowali pusty pojazd do Hangar 18, czyli do strefy 51, ściśle tajnego miejsca, w którym do dziś przeprowadzane są badania nad kosmitami i ich technologią. Choć wydaje się to niedorzeczne, to jednak na całym świecie wciąż przybywa wyznawców spiskowej teorii płaskości Ziemi. Płaskoziemcy twierdzą, że nasza planeta wcale nie jest kulą, ale ma kształt dysku. Według nich w centrum Ziemi znajduje się biegun północny, a Antarktyka jest lodowym murem liczącym ponad 50 metrów i biegnie wzdłuż całej krawędzi Ziemi. Muru pilnują pracownicy z NASA, którzy dbają o to, by nikt się do niego nie zbliżył i z niego nie spadł. Nad dyskową Ziemią znajduje się dodatkowo wielka kopuła, a pod nią unoszą się Słońce i Księżyc, które są dużo mniejsze niż oficjalnie twierdzą naukowcy. Jakiś czas temu użytkownicy Twittera zaczęli zastanawiać się, czy Melania Trump nie ma swojej zmienniczki. Ich wątpliwości wzbudził bowiem wygląd pierwszej damy podczas spotkania prasowego w Białym Domu. Wystarczy przejrzeć hashtag #FakeMelania na Twitterze, aby znaleźć przynajmniej kilka zdjęć, które mają świadczyć o tym, że pierwsza dama USA ma sobowtóra. Fani tej teorii spiskowej od kilku lat doszukują się różnic w wyglądzie pierwszej damy, które mają świadczyć o tym, że kobieta łudząco do niej podobna zastępuje prawdziwą pierwszą damę podczas niektórych podróży z Donaldem Trumpem. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma pokazywać się z sobowtórem wtedy, kiedy jego żona najzwyczajniej nie chce pokazywać się u jego boku. Pierwszym człowiekiem, który postawił nogę na Księżycu, był Neil Armstrong i było to w 1969 roku. Wydawać by się mogło, że jest to niepodważalny fakt, jednak okazuje się, że nie dla wszystkich. Istnieje bowiem teoria spiskowa, wedle której lądowanie na Księżycu nigdy się nie odbyło, a całe zdarzenie zostało sfingowane przez rząd USA, który chciał w ten sposób pokazać swoją wyższość nad ówczesnym ZSRR. Zdaniem zwolenników tej teorii amerykańskie władze wraz z NASA wyreżyserowały całe to zdarzenie, a zdjęcia i filmy z lądowania są po prostu fałszywe.